Cześć, witajcie, YouTube'owa rodzinko. Pozdrawiam Was z mojej oazy spokoju na wybrzeżu Silver Coast w Portugalii. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co nazwałam Fake Personality Disorder. Chciałabym rozszerzyć ten temat, ponieważ z tego, co widzę, to jest to temat, który zahacza zarówno o duchowość, gdzie mamy nauczyciela guru i jego wyznawców. Możemy to nazywać sangą lub inaczej, ale generalnie ten obszar, który już również w innych filmikach omawiałam, w którym dochodzi do bardzo wielu nadużyć na bazie zaufania. Tutaj szczególnie łatwo moim zdaniem o nadużycia, dlatego że ludzie, którzy zaczynają rozumieć, że psychika i społeczeństwo nie oferują im wszystkich rozwiązań, których poszukiwali, że jakie by nie znaleźli w ramach tych konwencji społecznych czy tego programu swojego psychicznego biosu oprogramowania rozwiązań, to one nie przybliżają ich do takiej prawdziwej wewnętrznej wolności, do poczucia zadowolenia, spełnienia, szczęścia. Poczucia, nie koncepcji, bo my możemy mieć koncepcję, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, ale to niekoniecznie będzie szło w parze z tym, że naprawdę w głębi siebie tak się czujesz, że możesz powiedzieć, że każda chwila, która ci się przydarza, jest właśnie tą najlepszą i że nic nie dzieje się przeciwko tobie, a wszystko się dzieje właśnie dla ciebie. W tym dla mnie umiejętności powiedzenia tego tkwi klucz do prawdziwego spełnienia, prawdziwej obecności, prawdziwego szczęścia, niezależnie od okoliczności. Paradoksalnie wtedy również, jak zauważyłam, kreujemy sobie okoliczności, które są dobre, które sprzyjają naszemu istnieniu, zanurzeniu się w tej chwili teraźniejszej. Dlatego aktualnie, jeśli ktoś mnie pyta, do czego sprowadzam prawdziwy rozwój duchowy i prawdziwe przebudzenie, oświecenie, wszystko co się z tym wiąże, to powiedziałabym do tu i teraz, do umiejętności naprawdę zanurzenia totalnego, całą uwagą, całą energią i całym jestestwem w chwili obecnej. I to zanurzenia niekonceptualnego, a to oznacza, że nie poszukujesz żadnych zabezpieczeń na przyszłość, ani nie dopadają cię żadne rany przeszłości. To jest dla mnie esencja tego, co mogłabym nazwać zdrową, prawdziwą i nieudawaną, niewymyśloną duchowością. I ponieważ dochodzi do wielu nadużyć na bazie różnych ideologii, różnych guru, to zjawisko fake personality disorder, czyli zaburzenie fałszywej osobowości, jest tutaj bardzo widoczny, ponieważ ludzie idą do nauczyciela, do kogoś, kto mówi piękne słowa i o kim się twierdzi, że jest cudowny, wspaniały, niesamowity i pomógł wielu osobom, bo same te słowa faktycznie mogły pomóc, mogły gdzieś naprowadzić, coś pokazać. Idzie do takiej osoby i ufa jej i powierza jej niejako swoje życie, swoje istnienie i tutaj bardzo łatwo może wystąpić cała gama objawów zwanych syndromem sztokholmskim, racjonalizacją i przeniesieniem, projekcją rodzica doskonałego czy wyobrażenia Boga, które zresztą bardzo mocno się z wyobrażeniem rodzica doskonałego zazębia. Więc tak samo mają się rzeczy, jeśli chodzi o zaburzenie fake personality disorder odniesione do ogólnie świata interakcji ludzkich, bardziej partnerskich, gdzie mamy do czynienia z jednej strony z osobami narcystycznymi, psychopatami, borderline, którzy taką fałszywą osobowość bardzo mocno, bardzo wyraźnie, nieraz karykaturalnie eksponują.
Ale tutaj chciałabym, żebyśmy na chwilę przyjrzeli się temu, że tak naprawdę bardzo wielu ludzi, śmiało powiem większość ludzi, żyje w oparciu o fałszywą osobowość, o maskę. Tworzymy te persony, bo czujemy się z nimi bezpieczniej, bo do jakiegoś czasu wydaje nam się, że nawet powinniśmy, że potrzebujemy mieć jakąś tam podosobowość zawodową, podosobowość rodzica, podosobowość kolegi, koleżanki, fajnej osoby. Zobacz na samą pułapkę bycia fajną osobą. Bycia kimś miłym, kogo wszyscy lubią. To już jest przecież fałszywa osobowość, bo bardzo wielu rzeczy nie powiesz i nie zrobisz w imię tej zasady. Jeżeli z drugiej strony przyjmiesz ideologię na przykład wyluzowanego kolesia, to też będzie to fałszywa osobowość. Będziesz w każdym tu i teraz grać, potwierdzając, że jesteś wyluzowanym kolesiem, że to i to cię nie obchodzi, że jak to się mówi, na to i na to masz wywalone, czy że po prostu na przykład systemy społeczne cię nie dotyczą i nie obchodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc tych fałszywych osobowości, które my uważamy za siebie samych, może być bardzo, bardzo wiele. I ludzie są kreatywni, ludzie są pomysłowi, są inteligentni, więc tworzą sobie całe spektrum różnych takich dziwnych podosobowości. I zobacz zatem uważnie i uczciwie, do tego cię zachęcam przynajmniej, czy w ogóle w coś grasz, czy potrzebujesz być jakoś specyficznie widziany, postrzegany, czy siebie samego uważasz za kogoś takiego a takiego i w związku z tym oczekujesz, że inni też cię będą za taką osobę uważać. Bardzo często spotykam osoby, które na przykład wierzą, że są bardzo altruistyczne, empatyczne i troskliwe, a jak jesteś obecny w relacji z nimi, w ich zachowaniach, to wcale takie nie są. To często mają kłopot, żeby okazać empatię w najprostszych, najbardziej elementarnych momentach, kiedy kogoś coś boli, kiedy ktoś przy nich cierpi, a oni wtedy tego po prostu nie zauważają. Albo zapominają o prostych zasadach uprzejmości. O tym, żeby mówić proszę, kiedy proszą. Rozkazują zamiast prosić. Ale mają przekonanie o sobie, że są niesamowicie kochani, dobrzy i empatyczni. Warto siebie pod takim kątem, moim zdaniem, kochani, zweryfikować, bo będziemy wtedy mniej podatni na wszelkie manipulacje. To jest właśnie o tym. Ten filmik jest o tym, jak możesz sprawić, żeby twoja podatność na manipulacje ze strony innych się zmniejszała. Optymalnie, żeby była równa zeru. A możesz to zrobić tylko będąc totalnie obecnym w chwili teraźniejszej, bez oczekiwania od tej chwili czegokolwiek, że będzie taka lub inna i że ty będziesz widziany, widziana jako taki lub inny. Jeżeli potrafisz pozostać przestrzenią, w której coś się wydarza, w której wydarzają się inni, nawet twoi bliscy, bo wobec bliskich mamy naturalnie więcej oczekiwań niż wobec obcych, prawda? Więc jeżeli masz relacje ze swoją rodziną, bliskimi, polecam ci, eksperymentuj. Bądź totalnie tylko i wyłącznie obecnością, w której oni się wydarzają. Patrz, oddychaj i pozwól się dziać temu, co się dzieje. Nie twórz żadnej tożsamości, nie chciej nic udowodnić. Mów tylko, kiedy cię słuchają. Odpowiadaj, kiedy cię pytają. Daj sobie czas na obserwację. Daj sobie czas na zobaczenie gier, w jakie grają twoi bliscy, manipulacji, jakie stosują, projekcji, jakich dokonują na ciebie. Bo mało co, tak jak to, da ci moc dla twojego obserwatora. To jest naprawdę, stąd płynie z takiej akceptującej, nic nie oczekującej obecności w każdym tu i teraz, płynie bardzo wielkie rozpoznanie i bardzo wiele mocy dla obserwatora. A to jest właśnie to miejsce, w którym ty mocy potrzebujesz i w którym ta moc
nigdy nie doprowadzi do nadużyć. Wobec innych nie jest rozgrywana z nikim innym. To jest moc, która służy Twojemu przebudzeniu, która służy Twojej wolności i w którą warto inwestować o wiele bardziej niż dawać energię z zapałem godnym lepszej sprawy, aż się prosi powiedzieć, w udowadnianie czegoś na Twój temat, zwłaszcza gdy inni i tak mają jakieś swoje wyobrażenia, gdy i tak Ciebie nie widzą, i tak Ciebie nie słyszą, bo w ogromnej większości przypadków, kochani, tak właśnie jest w interakcjach społecznych. Ludzie, podchodząc do drugiego człowieka, podkręcają sobie gałkę z napisem volume i mówią to samo, co w swoich głowach, tylko głośniej i z pewną mniej lub bardziej delikatną cenzurą. Ale to jest ciągle ten sam program, to jest ciągle ta sama historia i to nie ma nic wspólnego z przebudzonym, obecnym widzeniem rzeczy takimi, jakimi są, widzeniem Ciebie takim, jakim jesteś, czy Ciebie taką, jaka jesteś. Dlatego wycisz się, wycofaj się, zostań sobie w tej obserwacji, bądź tą cudowną, akceptującą obecnością. W ten sposób łatwo i szybko będziesz pozbywać się fake personality disorder, a tym samym nie będziesz podatna na manipulację tych, którzy mają ją dopracowaną do perfekcji. Bo zawsze ci, którzy mają perfekcyjne maski, będą górować i władać tymi, których maski są mniej precyzyjnie dopracowane, którzy bardziej wierzą w jakiejś części siebie, we flow, w spontaniczność, są ufni i przy tym, jak często podkreślam, poznawczo naiwni. Co się nie wyklucza zresztą z inteligencją, tutaj warto nadmienić, że osoby naiwne poznawczo to nie są osoby nieinteligentne. Jak najbardziej możesz być inteligentny i poznawczo naiwny, jak również możesz być sprytny, nienaiwny i niespecjalnie inteligentny, czy niespecjalnie intelektualnie rozwinięty. To nie idzie ze sobą w parze, to są różne właściwości naszego wnętrza, naszego umysłu, a to dlatego, że poznawcza naiwność jest moim zdaniem emocjonalną funkcją naszego systemu relacji ze światem, a nie funkcją intelektualną, choć dotyczy kognitywnych zachowań, czyli właśnie poznania, ale poznania w zakresie kanału intuicyjnego czy kanału emocjonalnego, który został w dzieciństwie zakłócony i dlatego, jeżeli jesteś poznawczo naiwny, to stąd się to bierze, że masz wstręt do pewnego rodzaju emocji, a więc odpychasz je, odseparowujesz, zanim dopuścisz do głosu emocje, i nie tylko emocje, również obserwacje, bo jeżeli w dzieciństwie nauczyłeś się bać pewnego rodzaju doświadczeń, uważać je za zbyt trudne, bolesne i w związku z tym niemile widziane w Twoim systemie emocjonalnym i w Twojej psychice, będziesz mieć tendencję do odcedzania ich, zanim dopuścisz je do pola świadomości, a zatem nie będą tak naprawdę Tobie dostępne. I stąd masz tendencję być może przegapiać, że właśnie ktoś Tobą manipuluje, bo pamiętaj, że manipulacja to nie tylko jawne oszukiwanie, to nie tylko kłamstwa, to nie tylko krzyczenie, to nie tylko bycie nieuprzejmym. Manipulacja może się odbywać w białych rękawiczkach. Jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, nie słyszałeś, to spójrz, na dole umieszczam link do innego mojego filmiku na temat narcyzmu ukrytego. Tam wyjaśniam wiele technik manipulacji, o których wielu ludziom na tym świecie się nie śniło i których nie podejrzewaliby, że właśnie technikami manipulacji są. Tutaj krótko powiedzmy, że nawet takie zachowania jak obrażanie się, jak milczenie, tak zwany silent treatment, czy jak przekręcanie Twoich słów, wmawianie Ci innych słów, już mogą być jak najbardziej zamierzoną, świadomą manipulacją. Również manipulacją jest tworzenie pewnej bańki cudownego świata, w którym to Ty masz się dostosować do oczekiwań drugiej strony, bo ona wie lepiej, a Ty sobie bez niej nie poradzisz i w takiej bańce dziwnie się składa, że Twoje zdanie ma niewielkie znaczenie i że ta osoba
niemal zawsze i wszędzie wie lepiej od ciebie, czego ty chcesz, czego ty potrzebujesz i jak masz żyć. I powoli, systematycznie, skrupulatnie odbiera ci obszar twojej wolności, przesuwa granice swojego władania, granice zalewania ciebie sobą, swoją wizją i swoim światem. To też jest manipulacja. O zdrowych relacjach powiem w innym filmiku. Na pewno będzie to dłuższy materiał, bo jest o czym mówić. Może będzie to kilka filmików. Tutaj powiem tyle, że zacznij od obecności, która jest akceptującym byciem w tu i teraz, również w relacji z innymi ludźmi. Pozwól, niech się dzieje to, co się ma dziać i pozwól sobie zobaczyć wszystko to, czego dotąd nie widziałeś. Możesz zadać sobie wewnętrznie takie właśnie pytanie. Czego dotąd nie widziałam? Co w relacji z tą osobą dotąd umykało mojej uwadze? Bo prawie na pewno coś takiego jest. A kiedy już to zaobserwujesz, nigdy nie będzie dalej tak samo i ty nie będziesz tą samą osobą, bo zobaczysz, że bezpiecznie, zupełnie bezpiecznie możesz się czuć, akceptując i widząc wszystko, cokolwiek się wydarza, bo nie jesteś kimś, wobec kogo to się wydarza. Jeżeli tak nie wybierzesz, możesz być po prostu przestrzenią, która pozwala rzeczom się dziać, a dopiero potem już jako osoba, można powiedzieć, niejako krystalizując się z powrotem do tej wersji siebie, którą na ten czas bycia tutaj wybrałeś, możesz podjąć decyzję w oparciu o więcej danych, w oparciu o dokładniejszy kanał percepcji. To tyle na dziś na temat Fake Personality Disorder i jej relacji z narcyzmem. Jeżeli podoba ci się to, co mówię, jeżeli to ci pomaga, inspiruje cię, to zasubskrybuj, daj łapkę w górę i bądźmy w kontakcie. Namaste. Do zobaczenia.